Dzień dobry, moi drodzy, to jest po prostu najlepszy poranek świata, dlatego że jest poniedziałek, czyli zaczyna się nowy tydzień, a to znaczy, że otwieramy gęby i krzyczymy. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu, nie wiem to już w ogóle którym tygodniu, w którymś tam tygodniu naszych wspólnych spotkań o 6 rano. Dzisiaj jest najlepszy dzień tygodnia, czyli poniedziałeczek. Przed nami 5 fantastycznych dni, kiedy możemy zrobić niezwykłe rzeczy. Kochani, na początek jak zawsze, czyli zanim wejdziemy do właściwego tematu, czyli do właściwego zdania, z którym będziemy dzisiaj chodzić, mały filmik rozrusznikowo-pobudzający. Tym razem weźmiemy na tapetę psy. Były już dzieci, były już koty i oczywiście będę się jeszcze powtarzać dzieci i koty, bo one są przezabawne. Ale mimo, że jestem bardzo psowy, to psy też, nie oszukujmy się, są albo potrafią być dosyć żenujące. Chciałbym, żebyście zobaczyli bardzo krótki miks porażek psowych, w sensie jak pies nie wie, żeby być psem i jest po prostu absolutną zakałą, jeśli chodzi o pokazywanie, co to znaczy być psem. No musicie chyba przyznać, że rzeczywiście te psy są przeurocze w tej swojej takiej nieporadności i w tym, jakie potrafią być również łamajgowate. Kochani, takie tylko sprostowanie, bo się pojawiło pod bardzo wieloma filmami takie komentarze, dlaczego ojciec mówi, że jest beznadziejny i że jest łamałgą i tak dalej. Uwaga, kochani, to chodzi o zdrowy dystans do siebie. Ja mam bardzo właściwe poczucie wartości i tego, kim jestem, tylko trzeba mieć zdrowy dystans do siebie i do tego, że po prostu bywamy w życiu strasznymi łamagami. A ja tam bywam bardzo często łamagą i to w żaden sposób mi nie uwłacza. Nie bójcie się tego. Dlaczego wam to mówię? Dlatego, że dzisiaj będzie cytat dokładnie o tym. Co to będzie za cytat, kochani? Autor dzisiejszego cytatu, dzisiaj mamy nowość, w sensie nie będzie powtórki z autorów, którzy już byli, tylko jest nowy. Pan, myślę, dosyć ważny i którego utwory, w sensie książki naprawdę warto poczytać, bo napisał dużo bardzo stosownych rzeczy. Nazywa się Robert Kiyosaki. To jest taki myśliciel, ekonomisto, biznesmeno, coś tam. To jest facet, który pisze bardzo fajne książki o tym, jak zarabiać pieniądze, jak robić sensowny biznes. I dzisiaj będzie zdanie właśnie tego pana. Jakie to będzie zdanie? Już wam powiem. Przegrani to ci, którzy boją się przegrywać. Kochani, zdanie oczywiście oczywiste w swojej oczywistości w sposób oczywisty i prawdopodobnie już w wielu cytatach się, że tak powiem, podobny motyw pojawił, ale on się będzie nam tu pojawiał do końca świata, dlatego że to jest jedna z najważniejszych prawd życiowych, przed którą my ciągle stoimy, bo my się jej ciągle boimy. Moi drodzy, lęk tego świata przed okazaniem się nieudacznikiem, przed porażką, przed tym, że mi nie wyjdzie, to jest po prostu jeden z najgorszych lęków, jakie mamy i których się trzeba koniecznie pozbywać. Nie robimy 1000 rzeczy w życiu, nie robimy mnóstwa fantastycznych inicjatyw, do których nas Pan Bóg zaprasza, które nam Duch Święty nieustannie próbuje wpakować w serca, dlatego że się boimy porażki. I oczywiście są takie porażki, że tak powiem, które rzeczywiście są z góry, że tak powiem, zaplanowane, czy już mówię w czym rzecz. Że jakby są takie rzeczy, co do których naprawdę wiadomo, że odniesiemy porażkę i my się ładujemy w coś, wiedząc, że to będzie po prostu totalna klęska i to jest nasza głupota. I nie chodzi o coś takiego. Tam, gdzie wiesz w 100%, ale uwaga, w 100%, że to, co próbujesz zrobić, to się po prostu skończy porażką, no to tak, zazwyczaj nie warto tego robić. Ale kochani, w każdym innym wypadku, kiedy po prostu stoisz przed jakąś rzeczą, którą mógłbyś zrobić, ale się po prostu boisz, bo przegrasz, boisz, bo odniesiesz spektakularną klęskę, bo też może ci się już zdarzyło kilka razy, ale i tak masz nadzieję, jest tam taka nadzieja, a może mi się uda tym razem. Nie bój się tego, nie bój się przegranych, nie bój się tego, że się okaże, że ci nie wyjdzie. Moi kochani, ten lęk przed porażką, ja myślę, że on jest zazwyczaj związany z takim lękiem przed tym, żeby nie być ośmieszonym. Że nam się wydaje, że po prostu będziemy żenująco wyglądać we własnych oczach, w oczach innych, w oczach Pana Boga i tak dalej. Nie bójcie się tego.
Kochani, Pan Bóg nigdy o was źle nie pomyśli. Nawet jeżeli odniesiecie spektakularną porażkę, Pan Bóg nigdy o was źle nie pomyśli. Jedynymi osobami, które mogą o was źle pomyśleć, to jesteście albo wy sami, albo ludzie obok. I to mam dwie bardzo proste rady. Ludźmi obok nie przejmujcie się, bo co takiego obchodzi, kto tam myśli o tobie cokolwiek, że on się zawiedzie tobą. A jeżeli chodzi o ciebie, to ty możesz zdecydować, że się sam na siebie nie obrazisz. Naprawdę. I kochani, mam nadzieję, że to rozumiecie. To nie jest żadna zachęta do tego, bądźmy nieudacznikami życiowymi. Broń Boże. Właśnie nieudacznik życiowy to jest ten, który nie podejmuje inicjatywy, bo się boi, że będzie nieudacznikiem. A ten, kto próbował, ale się wyłożył, to nie jest nieudacznik. To jest wojownik, który próbował zrobić coś niezwykłego. Że odniósł klęskę może wielokrotnie, no to odniósł. Że odniósł rany, to ma w ogóle ślady swojego bohaterstwa. Nie bójcie się porażek. Kochani, zadanie na dzisiaj, tak jak już się prawdopodobnie pojawiło 1 000 000 razy w tej serii, będzie się pojawiać kolejne 2 miliardy razy w tej serii. Jeżeli stoi przed tobą coś, o czym wiesz, kurczę, to jest naprawdę coś, czego pragnę i to jest dobre. I to nie jest złe, to nie jest grzeszne, tylko to jest dobre. I wydaje mi się, że to mogłoby być w ogóle coś bardzo sensownego w moim życiu. Ale się boję, bo się wyłożę, bo się boję, bo się ośmieszę. Rób to! I się nie ośmieszaj tym strachem o ośmieszenie. Tylko zrób to. Naprawdę, przegrani są ci, którzy się boją przegranej i przez to nie startują do wygranej. Nie bój się. Przegrasz, to przegrasz. Przejdę, pozbieram cię, postawimy cię na nogi i pójdziemy dalej. Nie bój się. Zróbcie to i nie bójcie się tego, że może przegracie. No. Więc was serdecznie pozdrawiam z sypialni, w której już kiedyś byłem. Tak jak wam mówiłem, wczoraj mnie już nie ma, bo to jest wszystko nagrane dużo wcześniej, bo jestem na pustelni. Więc trochę te odcinki będą takie cicho-ciemne, że będziemy udawać, że codziennie rano się spotykamy, a to już było dawno. Więc nie wiem, jaka jest u was dzisiaj pogoda, u mnie dzisiaj świeci słońce, aczkolwiek tam, gdzie jestem, to nie wiem, co świeci i czy jest dobrze, chociaż pewnie tak, bo jestem na pustyni, to pewnie tak. W każdym bądź razie, ten poniedziałek i to spotkanie poranne było przecudowne dla mnie, że mogliśmy się spotkać. Mam nadzieję, że widzimy się jutro o 6 rano punktualnie w kolejnym odcinku naszej serii. Miejcie najlepszy dzień z Bogiem. Pa! Strasznie w ten kabel coś waliłem. Mam nadzieję, że to nie było za bardzo tam nie huczało.